Himalaje nie zaczynają się nagle. Wyrastają powoli. Najpierw zza wzgórz, potem z lasów, aż w końcu pochłaniają wszystko. Droga zwęża się, asfalt kruszeje pod kołami, a linia między cywilizacją a dziczą zaciera się z każdym kilometrem. Silnik pracuje ciężko. Motocykl, wierny towarzysz tej podróży. Zakręty są ostre jak noże. Po jednej stronie skała surowa i niema, po drugiej przepaść, która nie kończy się spojrzeniem. Ciężarówki suną tą drogą jak żywioł. Ogromne, kolorowe, malowane w symbole i oczy bóstw toczą się z góry jak stalowe bestie. Czasem tylko milimetry dzielą mnie od ich boków. Nikt tu nie zwalnia. Kto boi się jechać, nie powinien być w tych górach. Każdy metr wyżej to nowy świat. Chłodniejsze powietrze, inne światło, inny zapach żywicy, kurzu i dymu z ognisk. Gdzieś nad głową wśród chmur pasą się kozy, jakby przyklejone do pionowych ścian gór. Jakby grawitacja działała tu inaczej. Z daleka widzę już, jak droga kończy się nagle. Zatrzymuje się, gaszę silnik i na chwilę słyszę wszystko. Wiatr wśród sosen, ryk rzeki w dole, echo i własne serce, bijące z mieszaniny lęku i ekscytacji. Przede mną Malana, ale najpierw góry. Przede mną dzika ścieżka wciśnięta między przepaście a pionowe ściany skał. Plecak ciężki, namiot przypięty z tyłu, a na nogach moje terenowe klapki. Bo przecież nie ma lepszych butów na himalajskie szlaki niż cienka warstwa gumy i wiara w przeznaczenie. Wchodzę w głąb doliny, gdzie powietrze staje się coraz rzadsze, a słońce wypala z siłą piekarnika. Po drodze mijam liny zawieszone nad doliną. Przyczepione do nich metalowe kosze. To jedyny sposób, by przetransportować towary między zboczami. Wszystko przychodzi z wysiłkiem i wszystko ma swoją wartość. Każdy krok przybliża mnie do miejsca, które od wieków opiera się światu. Miejsca, gdzie czas zwolnił, a ludzie wybrali samotność zamiast postępu. W dole, daleko pod stopami dudni rzeka. Szalona, biała, rwąca. Słuchać ją przez całą drogę, jakby góry oddychały jej gniewem. Woda spada tu z każdej skały, tworząc dziesiątki wodospadów. Czasem przechodzę tuż obok nich, czując chłodny spray na twarzy. Innym razem droga wiedzie nad przepaścią, 2 metry szerokości, 0 barierki, a dno kilkaset metrów niżej. Na plecach cały dobytek, a na twarzy słońce. Nic nie przeszkodzi mi teraz cieszyć się tą chwilą. Czas wejść w terytorium legendy. Przede mną Malana. Domy w Malanie są budowane z drewna i kamienia, często wielopiętrowe, o charakterystycznych wystających balkonach. Dachy, pokryte łupkiem, nachylone pod kątem, aby zrzucały śnieg zimą. Na parterze miejsce dla zwierząt, piętro wyżej życie rodzinne. Ogrzewanie, piec, oświetlenie, często tylko ogień. Malana nie podlega indyjskim sądom ani lokalnym władzom. To republika, ale nie demokratyczna. Rządzi tu Bóg Jamlu, lokalna inkarnacja Boga Jamdaganna. Jego sąd, starszyzna wioski, rozstrzyga każdy spór. Życie toczy się wokół świątyni Jamlu Devta, której nie wolno fotografować ani dotykać. Każdy kamień, każda rzeźba ma znaczenie. Zimą śnieg odcina Malanę od świata. Zapasów musi starczyć na wiele miesięcy. Woda spływa z gór. Prąd bywa kapryśny, a jednak mieszkańcy nie narzekają. Dla nich to naturalny porządek rzeczy. Obcy nie zrozumie. Malani nie prosi o pomoc, nie chce postępu. Chce spokoju. Życie to rytuał, porządek, szacunek wobec natury i bóstw. Turyści są tylko gośćmi. Malana to nie atrakcja. To świat, który nie pasuje do XXI wieku. I właśnie dlatego fascynuje. Mówią w języku Kanashi, dialekcie, którego nie używa żadna inna społeczność. To język zamknięty, święty, przekazywany tylko wewnątrz wioski. Obcy nie mają prawa go używać. Tutaj wszystko jest inne. Nawet kontakt z mieszkańcami ogranicza święte prawo czystości. Dotknięcie może zostać uznane za profanację. W cieniu gigantycznych szczytów między skałami a sosnowym lasem rozbite są namioty. Nie turystyczne, nie na chwilę.
Te płachty prezentu i folii to domy, często jedynie na jakie stać najbiedniejszych mieszkańców tych gór. Tu życie nie toczy się w czterech ścianach. Gotuje się na kamieniach, śpi na ziemi. Dym z ognisk unosi się nisko, gryzie w oczy, a mimo to z namiotów dobiega śmiech dzieci i odgłosy codzienności. Dzieci bawią się na zboczach, kobiety tkają, a mężczyźni pielęgnują rośliny, które przyniosły tej wiosce rozgłos. Malana Cream to zakazane złoto Himalajów. Malana słynie z jednego z najmocniejszych i najbardziej poszukiwanych produktów konopnych na świecie – Malana Cream. Haszysz produkowany tutaj jest częścią tradycji i źródłem dochodu. Oficjalnie nielegalny, lecz tolerowany. W przeszłości plantacje były niszczone przez władze, ale produkcja trwała. To nie tylko handel, to rytuał. Zbiór odbywa się ręcznie, a każdy fragment żywicy ma wartość. Dla Malani to świętość. Siemaneczko, w tym odcinku pokażę wam wioskę Malana, która znajduje się w Himalajach, oczywiście niedaleko dużego miasta Malani i słynie z najlepszego haszyku na świecie. Zobaczcie, jaką mam miejscówę dzisiaj. Przekozacką. Widoczki są ładne, ale straszne wysypisko śmieci. Drałuję trochę pod górę z rana i później już w dół. Boże, masakra, głodny jestem. Idę. Tu są jakieś takie pola namiotowe. Nie wiem, jacyś ludzie biedniejsi mieszkają czy co. Patrzcie. Zobaczcie, za mną Malana. Ogólnie na wiosce nic nie można zjeść i wysyłają właśnie turystów za wiochę. I kawałek dalej, tam gdzie spałem, niedaleko, są takie kafejki. Zjadłem tam zupkę chińską, 3 razy droższą niż normalnie. No i zawijam się stąd, czuję się tu bardzo obco. Nie da się tu nawiązać żadnych relacji z nimi, bo oni są jacyś dziwni. Chyba, nie wiem, ktoś tam powiedział, że czują się lepsi i dlatego tak nic nie można dotknąć i nigdzie nie można wejść. I zobaczcie, jakiś śmietnik wszędzie. Więc ta wiocha jest przereklamowana. Tu w centrum wszyscy sprzedają. No, pełno dziadków, małolatów. Wszyscy wyciągają z kieszeni takie wielkie wory z tym. No i próbują opchnąć to za jakieś kosmiczne ceny. Więc nie to, że wioska jest przereklamowana, to jeszcze bardzo tak nastawiona na zarobek od turystów. Trochę ich rozumiem, ale mnie się to nie podoba. No. Hej! Patrzcie, jakie cudowne miejsce. Ciekawe co, niesamowita miejscowa. Dobra, słuchajcie, teraz ładuję butlę do pełna znowu i wracam. Bardzo się cieszę, że będzie z górki, a nie pod górkę. Boże, wymęczyłem się wczoraj. Tu ludzie popijają, puścili rureczki. A tu śmietnik, no niestety. Ale zimna, ojeju, masakra. Wczoraj jak wszedłem do takiej wody z stopami, to mi zamarzły naprawdę po 5 sekundach już mnie bolało. Ile ja miałem wczoraj energii, to nie do wiary, po prostu nie wierzę, ile takimi schodami. Minąłem 2 turystów dzisiaj, tacy ssapani, z nadzieją pytają: o Jezu, czy daleko jeszcze? No to ich pociesza, mówię, że nie, już jesteś blisko. No, blisko jakoś bardzo nie był, ale też nie był daleko. Więc niech ma trochę nadziei. No później muszę tam na górę wleźć. Więc schodzę do poziomu rzeki, wracam tam. Później już taki lekki trekking jak ze wczorajszych filmików. No, muszę przejrzeć te filmy, nie wiem co tu opowiadać wam.
bo ta wiocha nie zrobiła na mnie wrażenia. Mega biznesowo, czułem się jakbym był trendowaty, więc takie dziwne. Nigdy nie miałem czegoś takiego, żeby w pewien sposób ktoś się brzydził mną, jakby to, nie? To takie mega dziwne, takie łe. No. I nie porobiłem też dużo filmów, bo zabraniali. Ci, co się zgodzili, zawsze wszystkich pytałem, to tam coś krótkiego nagrałem, ale tak to nie byli ludzie za bardzo chętni. Kręcili nosem. Tam jest mostek na końcu. Tam trzeba iść. Normalny ziomeczek mnie podwiózł. Jedziemy. Taki pick-up. Ale drogi. Ostatni kawałek tyłem jedzie w dół. Trochę się ześlizgujemy, ale ogarnia. Takimi furami tutaj jeżdżą po górach. Elegancko. Ziomek mnie podwiózł, nic nie chciał, normalny typ. Miło bardzo mi. Bo byłem z tyranem. Oh no. Yeah. No a to super gość, pomógł mi bardzo. Thank you. Thank you. Ekstra. Okay. Bye. Chwila przerwy, odpoczynek. Jaram sobie lolka. Kupiłem tam bardzo malutko tego i to też nie najlepszą jakość, bo mnie nie stać, ale sobie popróbowałem. No i co, taka przygoda. Więc ostatnie joinciki i jutro jadę w trasę. Dzisiaj jeszcze bym się chętnie zatrzymał w namiocie tu gdzieś niedaleko. Zobaczcie, tu szlak, czasami turyści przechodzą i są ogromne, wielkie góry i szum rzeki. Jest idealnie, żeby odsapnąć. Tam jest motorek. Koniec. Z 2 godzinki szedłem. Okej. Cieszę się. Jest git. Fajny tunel, przez chwilę było zimno. A teraz znowu w to słońce palące. Wszystko trzeba przewieźć. Trzeba tu przenieść, bo jest zawalona droga. Więc stamtąd, gdzie dojeżdżają samochody, wszystko tam trzeba tutaj przenieść. No i z tej strony podjeżdża auto, przejeżdża kawałek i tam na końcu znów ta jest rzeka z tym mostkiem. No to tam kolejne samochody odbierają. Zobaczcie, jak tu wąziutko. Dobrze, że mam terenowe klapki. To jest najważniejsze. Z terenowymi klapkami wszystko można przejść bez problemu. Ale jaja, to mega ciężkie musi być. Ja im współczuję. Mnie ten plecaczek tu już ciąży z tym namiotem, a co dopiero tam. Kolejne zawalenie. Chciałem zjeść w spokoju. Przyjechałem tutaj, było puściutko. A teraz hołota żre mordę. Nienormalnie. Dzisiaj spałem tutaj.
Było spoko, słońce wali w czapę, Jezu, aż mi słabo, nie wiem czemu tak czasami mam. To słońce jak tak wali i się stoi, to jest masakra. No i lecę coś zeżreć. Telefon zepsułem. Kurde lipa. Mała przerwa. Znalazłem las. Idę chillować. Pół godzinki posiedzieć. Wow. Nie chce mi się dzisiaj nagrywać. Spotkałem spoko ziomka. Teraz zaczyna padać, więc muszę się gdzieś skitrać. Szukam miejsca do spania. Jeszcze nie wracam do Manali. Jeszcze nie odbieram swoich rzeczy. Dopiero mam taki plan zrobić to jutro. No, telefon zepsuty, więc dobrze, mam detoks. W końcu. No, jeden dzień detoksu, jakoś to leci. Bez mapy. Gdzieś tam się mniej więcej orientuję, gdzie jestem. Dobra, ją. Mocno grzmi. Lekko tak popaduje. Więc nie jest źle. Ja szukam miejsca na namiot. Też za bardzo nie chcę, zobaczcie tutaj. Jest miejscówa. Nie będą spadały żadne kamienie na pewno. Tylko strasznie blisko drogi tu jestem. Więc mnie wszyscy będą widzieć. W sumie mógłbym pojechać tutaj motorem dalej. Nie wiem jak to jest z wjeżdżaniem motorami. Z jednej strony to są Indie, więc niby wszystko. O, tu też jest takie miejsce na namiot. W miarę. Też mnie będzie widać, ale już lepiej. A tu już motorkiem nie pojadę. No tam jest taka miejscowa. Całkiem spoko. Tylko trochę się boję motoru zostawiać. O! Błysnęło się. Kurde. Ja chyba nie mam wyboru za bardzo. Już się robi ciemno od tej nadchodzącej burzy. Ale dawno się błysnęło, co? Z 10 sekund na pewno. Ale grzmot jest konkret. Dobra, daję sobie jeszcze z 5 minut. Z 5 minut drogi. I jak nie, to się rozbijam na przypale. Tam trochę niżej. No jak się zrobi ciemno, to nie będę zwracał uwagi. Jak ktoś będzie jechał autem. Dobra, cisnę jeszcze 5 minut. Siemaneczko, poraneczek piękny. Pakuję się. Droga kawałek dalej. Tak, pogoda dopisuje. Czekałem tak na to słońce, mówię kiedy się zacznie ciepło robić. Ale nie wychodzi. Godzina nie wiem, która jest dokładnie. No, jadę, wracam do Manali i będę naprawiał telefon. Dorwę się do kompa. Wyślę jakiś pościg jeden. I co? I na miasto naprawiać telefon. Kurde, mam nadzieję, że się uda. Mega się trochę martwię.